Zapraszam Was w wyjątkową podróż do miejsc, gdzie majestatyczne Tatry prezentują się w pełnej krasie, bez konieczności zdobywania górskich szczytów. Odkryjecie ze mną łatwo dostępne punkty, z których widoki na te piękne góry są równie spektakularne, co z najwyższych wierzchołków. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Na początek zabieram Was do Furmanowej. To miejsce, które odkryłem przypadkiem nocując w Zębie, ale od razu skradło moje serce. Położone tuż za Gubałówką, oferuje panoramy, które zapierają dech w piersiach. Jeśli nie zatrzymaliście się na noc w Zębie, co gorąco polecam, bo to idealna baza wypadowa, to mam dla Was prostą wskazówkę. Na głównym skrzyżowaniu w tej miejscowości skręćcie w stronę południową w kierunku Tatr. Miniecie zjazd na Gubałówkę, a chwilę potem znajdziecie się w miejscu, gdzie można zatrzymać samochód na Małej Polance. To idealne miejsce, by delektować się rozległym widokiem na Zakopane i otaczające je góry. Dodam jeszcze, że rok temu parking koło kościoła był darmowy. Furmanowa to miejsce sielankowe, a latem można sobie zafundować piknik w otoczeniu pięknych koni i snopków siana z widokiem na Tatry. Teraz przeniesiemy się w inne okolice Gubałówki. Wjazd samochodem na nią samą może być wyzwaniem, ale jej zbocza są łatwo dostępne. Wystarczy, że pojedziecie główną ulicą Nędzy Kubińca w górnej części Kościeliska i skręcicie w ulicę Salamandra. Droga prowadzi dość mocno pod górę, więc zimą może być ślisko, ale to część uroku tej trasy. Po kilku minutach jazdy, kiedy miniecie przystanek autobusowy, otworzy się przed Wami widok, który na długo zapadnie w pamięć. Rozległa panorama Zakopanego z górującym nad miastem Giewontem. Ten widok rozciąga się od szczytów Tatr Zachodnich aż po charakterystyczny masyw Hawrania na wschodzie. Jedynym mankamentem jest to, że niestety nie będzie tu klimatycznie. Droga jest ruchliwa, a ja dodatkowo trafiłem na roboty drogowe, więc podziwianie widoków uprzykrzył mi hałas. Jednak mimo to polecam choć raz tu wpaść i pyknąć sobie fotkę. Kolejnym miejscem, które chcę Wam pokazać, jest Przełęcz nad Łapszanką. To miejsce szczególnie popularne wśród fotografów krajobrazu i trudno się temu dziwić. Rozciąga się stąd jedna z najpiękniejszych panoram na Tatry, z wyjątkowo okazałymi szczytami Tatr Bielskich na pierwszym planie. Widoki stąd są naprawdę niecodzienne. Dla mnie to miejsce ma również wymiar sentymentalny. Pierwszy raz odwiedziłem je podczas zimowego wydania biegu Janosik. Potem wróciłem tu podczas letniego Ultra Janosika. Aby tu dotrzeć, możecie pojechać od strony Jurgowa lub Łapsz Wyżnych. Najlepiej kierować się w okolice kapliczki, która znajduje się poza centrum wsi. Ta kapliczka ma swój niepowtarzalny urok. Również nocą, gdy gwieździste niebo wygląda obłędnie. Zresztą sami ocencie. Kolejne widokowe i łatwo dostępne miejsce z panoramą Tatr to malownicza droga nr 49, która prowadzi wprost do granicy ze Słowacją. Choć widok z drona odsłania pełne piękno tego miejsca, to nawet z poziomu Waszego samochodu, zbliżając się do granicy, dostrzeżecie majestatyczne Tatry jak na dłoni. Charakterystyczne szczyty Nowego Wierchu, Hawrania i Płaczliwej Skały prezentują się równie spektakularnie, co z powietrza. Podczas tej podróży polecam także zatrzymać się na chwilę i pozwiedzać przepiękne klimatyczne szałasy w Jurgowie. To nie tylko okazja, by podziwiać krajobrazy, ale także by poczuć atmosferę górskiej tradycji. Zapewniam, że te momenty spędzone wśród tatrzańskiej przyrody i okraszone nutką kultury zostaną z Wami na długo. Podróżując w poszukiwaniu według mnie najlepszej panoramy Tatr, do której dostaniecie się bez potrzeby wspinaczki, trafiamy na pewną tajemną łąkę. Dlaczego tajemną? Ano dlatego, że jak ją odkryłem, to chciałem ją zatrzymać w tajemnicy tylko dla siebie. Oczywiście żartuję, ale sami zobaczcie, jak tu pięknie. Nie wiem jak teraz, ale jeszcze rok temu można było się rozłożyć i zrobić sobie piknik w towarzystwie pięknych koni i krów w iście alpejskim klimacie. I tak jak wspominałem, choć miałem zachować tę lokalizację tylko dla siebie, postanowiłem jednak się nią podzielić. Łąka znajduje się niedaleko kościoła i cmentarza w Zębie, więc traficie bez trudu. Zapewniam, że widoki, które tam na Was czekają, sprawią, że poczujecie się jak w zupełnie innym świecie, pełnym spokoju i naturalnego piękna.